Zobacz, w jaki sposób zdemontować grzejnik bez spuszczania wody z układu centralnego ogrzewania. W moim grzejniku po lewej stronie od dołu jest podłączenie wodne, zatem po prawej stronie, tutaj w dolnej części, będziemy odkręcać korek, aby spuścić wodę z całego naszego grzejnika. Ale żeby można było później spuścić tutaj wodę, trzeba zdemontować boczną osłonę metalową. W związku z czym musimy odkręcić ten plastik, który trzyma osłonę. Możemy skorzystać z długich szczypców. Wystarczy przyłożyć, przekręcić w prawo, przynajmniej o połowę i będzie można wysunąć osłonę metalową. Zobaczcie. Osłonę odchylamy i możemy odłożyć na bok. Teraz zakręcimy obydwa zawory, przekręcając w prawo, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, obydwie śruby w zaworach odcinających. Wystarczy włożyć klucz imbusowy i przekręcić do oporu. W moim przypadku jest to 6,5 obrotów, aż zawór zostanie zamknięty. Teraz odblokujemy odpowietrznik, aby spuścić wodę oraz ciśnienie w naszym grzejniku. Po chwili woda przestanie cieknąć, co będzie znaczyło, że grzejnik prawidłowo jest odłączony od instalacji centralnego ogrzewania. Odpowietrznik zostawiamy odkręcony na czas spuszczania wody z grzejnika. Za pomocą klucza nastawnego odkręcamy dolny korek i spuścimy wodę z naszego grzejnika. W moim grzejniku jest 8 litrów wody, zatem polecam odkręcić delikatnie i spuścić wodę w sposób kontrolowany. Jeżeli od razu odkręcimy cały korek, to woda może nam mocno trysnąć dookoła i zalać podłogę. Zatem odkręcamy do połowy i czekamy. Gdy wodę mamy spuszczoną z naszego grzejnika, możemy zakręcić odpowietrznik. Teraz dokręcamy dolny korek do oporu, ale nie za mocno, żeby nie uszkodzić gwintu. Jeżeli uszczelka w Twoim korku będzie uszkodzona, możesz kupić w sklepie budowlanym nową. Za pomocą klucza nastawnego odkręcamy śrubunki jeden i drugi i gdy odkręcimy do końca, wystarczy lekko pociągnąć śrubunki w dół i woda zacznie spływać. Wody nie wyleje się tutaj dużo, zatem 2 ręczniki w pełni wystarczą. Teraz wystarczy za pomocą płaskiego wkrętaka podważyć jeden zaczep i drugi zaczep z drugiej strony. Należy pamiętać, aby przytrzymywać grzejnik ręką albo nogą, tak aby nie opadł. I gdy podważymy obydwa zaczepy, grzejnik będzie trzymał się na dolnych hakach. Wtedy wystarczy go tylko i wyłącznie podnieść do góry i odłożyć. Podnosimy grzejnik po stronie naszych śrubunków. Troszeczkę wody jeszcze się z grzejnika tutaj wyleje. Odkładamy na miękki ręcznik i z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Grzejnik nie jest lekki, dlatego też pracujemy bardzo ostrożnie. W tym momencie możemy grzejnik położyć na podłodze, którą warto zabezpieczyć ręcznikiem lub kocem. I grzejnik mamy zdemontowany. Jak mogliście zaobserwować, cała praca jest bardzo prosta, jednak należy ją wykonać starannie i dokładnie. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam Was do subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym praktycznym poradniku.